Dzień dobry Państwu, witam Państwa w kolejnym odcinku Z wody w piach. Chcielibyśmy ten odcinek poświęcić bieżącym wydarzeniom i naszej działalności w ostatnim okresie. Niestety pierwszym punktem, do którego się odniosę, były ostatnie pożary w obozie dla uchodźców Sharia i związana z tym udzielona przez nas pomoc. Spłonęło kilkaset namiotów, około 250 rodzin jest bez dachu nad głową. Kilkadziesiąt osób rannych, czyli tak naprawdę głównie poparzonych, a wszyscy wiemy, że są to najtrudniej gojące się i najtrudniejsze do pomocy rany. No i problem cały polega na tym, że ta sytuacja zdarza się cyklicznie. Tutaj tak naprawdę jest reakcja pewna zarówno rządu, jak i organizacji charytatywnych, bo stało się to na skalę masową. My pomagamy pogorzelcom po raz, nie wiem, już enty kolejny, dlatego że obozy i pożary w nich zdarzają się niestety cyklicznie. I o ile zimą jest ze względu na wilgoć i sytuację zwykle płonie jeden lub kilka namiotów, które stykają się ze sobą połami, tak latem w sytuacji takiej jak teraz płonie kilkanaście, a nieraz kilkadziesiąt lub kilkaset. Dlaczego? Dlatego, proszę Państwa, że ludzie żyją 7 lat w dramatycznych warunkach, bez normalnie poprowadzanej instalacji elektrycznej, bez normalnego ogrzewania. Dogrzewają się zimą piecykami gazowymi, naftowymi. Wszystkie te rzeczy, które wymieniłem, możliwość zwarcia, możliwość zapruszenia ognia, powodują, że mały namiot, który jest tak naprawdę całym domem, w środku znajdują się wszystkie potrzebne rzeczy do życia, od pościeli, od wyposażenia potrzebnego do przyrządzenia i zrobienia obiadu, od ubrań. To wszystko płonie w błyskawicznym tempie. Znamy przecież przypadek i zwrócono się do nas o pomoc rodziny, w której spłonęła 3 dzieci i ojciec, który wbiegł do namiotu, żeby im udzielić pomocy i już z niego nie wyszedł i została tylko matka. Dlatego ja nie zapomnę do końca życia, jak pomagaliśmy w jednym z dzikich małych obozowisk i zapytaliśmy się tych ludzi 2 lata temu, czego najbardziej potrzebujecie. Dostaliśmy odpowiedź: środki czystości i gaśnice. Oni świetnie wiedzą, co im grozi, są świadomi niebezpieczeństwa, ale tak naprawdę niewiele są w stanie na nie poradzić. My przekazaliśmy objawowo i jak najszybciej potrafiliśmy ponad 20 000 złotych na pomoc, na te najpotrzebniejsze rzeczy. Na szczęście nie jesteśmy w tym wypadku jedyni, trafia tam pomoc z innych fundacji. Wczoraj widziałem, jak jedna z zaprzyjaźnionych fundacji na przykład kupowała pralki dla rodzin pogorzelców. Każdy stara się pomóc w tej tragedii jak tylko może. Jaśniejszą stroną tego, co robimy i można powiedzieć promykiem nadziei, jest to, że udało się otworzyć nasze centrum w Sindżarze. Konkretnie w obozie Sardaszti i jest to w całości, proszę Państwa, centrum, które powstało we współpracy i dzięki uprzejmości Fundacji Pomocy Dzieciom w Żywcu, czyli to jest z tego 1%. To są pieniądze, które Państwo 2 lata z rzędu przekazywaliście w formie 1% na konto Fundacji Pomocy Dzieciom w Żywcu. W ramach wspólnego projektu wybudowano centrum, przekazaliśmy na to 95 000 złotych. Są tam realizowane już zajęcia zarówno dla dzieci, jak i dla osób dorosłych. Uczęszcza tam prawie 100 dzieciaków, około 20 osób dorosłych i będziemy w oparciu o to centrum rozwijać naszą aktywność. To są zarówno zajęcia edukacyjne stricte, jak też i zajęcia rozwojowe dla tych dzieciaków, nauka języka. Wszystko, żeby pomóc im w warunkach, w jakim mieszkają, czyli największego, powtórzmy, dzikiego obozowiska w północnej części Iraku. Planujemy rozwój tego oczywiście, co robimy. Realizujemy kolejne projekty z serii Dobra Praca. Przekazaliśmy pieniądze na kolejne domy. One niestety w chwili obecnej utknęły nie z naszej winy po stronie fundacji, której je przekazaliśmy. Są na jej koncie i w najbliższym czasie będą mogli je wybrać i uruchomić budowę kolejnych 3 domów dla kolejnych rodzin.
Jest to dla nas o tyle istotne, że no, tak jak Państwo wiecie, staramy się myśleć w perspektywie bardziej długofalowej i robić takie projekty, które realnie zmieniają życie tych naszych przyjaciół na lepsze, ale czasem życie pisze taki scenariusz, że z dnia na dzień potrzebna jest pomoc po prostu natychmiast i my też nie możemy w tej sytuacji po prostu nie odpowiedzieć na to wezwanie. Chciałbym jeszcze dodać informację o tym, że zaczęliśmy kilka miesięcy temu myśleć, a w chwili obecnej już jesteśmy w pewnym stopniu zaawansowani nad projektem dotyczącym edukacji. My jeździmy tam do naszych przyjaciół, do ludzi, którym pomagamy już ponad 5 lat. Bardzo często, właściwie zawsze staramy się, żeby spędzać ten czas z nimi i z ich rodzinami. Jak wiecie, nasza fundacja uważa, że jedną z tych grup cierpiących na skutek czy terroryzmu, czy działań wojennych są dzieciaki. I to, co mnie osobiście, będę tutaj się opierał na moich doświadczeniach, zawsze ujmuję, jest dla mnie niesamowite, to to, że te dzieci, obojętnie czy to będzie Irak, czy to będzie Egipt, czy to są dzieciaki w Polsce, one mają naturalną w sobie chęć poznawania świata i rozwoju. Tylko że w niektórych krajach ta chęć i te możliwości są im dane, a w innych krajach stopniowo jest to im odbierane aż do momentu, kiedy życie stawia przed nimi taką ścianę, że zamiast się rozwijać, zamienia się to w wegetację. Ja tam wielokrotnie i też dzięki Państwu woziliśmy czy klocki Lego używane z Polski, czy gry logiczne, planszowe, różnego rodzaju rzeczy, które mają pomóc w rozwoju tych dzieci. To, co mnie uderza, to jest to, że dziecko, które nigdy w życiu nie miało do czynienia z grą logiczną, planszową czy z klockami, po dosłownie kilku minutach objaśnienia zasad, czy jak korzysta się z danej rzeczy, całkowicie samodzielnie pochłania się i to bardzo często w grupie, razem z całą grupą kolegów, koleżanek, nad tym, co jest dla nich naturalne, czyli zabawą, ale jednocześnie rozwojem przez tą zabawę. Idea nasza jest taka, żeby stworzyć narzędzia, które w miejscach, gdzie jest naprawdę trudno, gdzie są dzieciaki, które przeszły przez piekło, gdzie brakuje dostępu do normalnej, regularnej edukacji, my chcielibyśmy dostarczyć narzędzia pozwalające tym dzieciakom, dające im bodźce, wspomagające ich naturalną ciekawość świata i rozwój. Jak chcemy to zrobić i więcej na temat tego projektu opowiem Państwu po moim najbliższym powrocie z wyjazdu do Iraku. Jeszcze raz dziękuję Państwu za uwagę.